Cześć kochani, ogłaszam wam super wiadomość. Gorączka złota, Klondike. Kiedyś ogłoszono w Stanach właśnie tą gorączkę złota gdzieś tam na Alasce i tak dalej. Tabuny ludzi ruszyły po jagody. Dzisiaj warto ruszyć również po złoto. Po złote jagody. Widzicie, co tutaj jest, a więc złota jagoda i tak dalej, ale będziemy o tym za chwileczkę mówić, o tak zwanej miechunce, ale chciałbym, kochani, powiedzieć, rozszerzyć nieco ten temat, przynajmniej na początku, zrobić taki wstęp. Aha, oczywiście rozszerzam pod warunkiem, że ci, którzy jeszcze nie zasubskrybowali tego kanału, to go już zasubskrybują, że zamieścicie lajki, że zamieścicie później komentarze. Nie zapomnijcie o tym, bo chodzi o to, żeby algorytmy YouTube'a po prostu windowały ten nasz kanał z wiedzą. Nie mam w YouTubie przyjaciela, już kilka razy mi to dano, że tak powiem, dano znać na ten temat i tylko dzięki wam ewentualnie ten kanał może po prostu rosnąć. I teraz, kochani, miechunka, złota jagoda, o której zaraz będziemy jeszcze mówić, oczywiście jest rośliną. Na temat leczniczej roli roślin napisałem między innymi książkę lecznicza, będę się reklamował oczywiście. Zapraszam na mój kanał, wróć na moją stronę www.januszdabrowski.pl i tam jak klikniecie na listewce książki, wróć sklep i najedziecie kursorkiem sklep, ukażą się książki i tam są opisy książek, okładki i tak dalej, więc lecznicza moc roślin, jak bioflawonoidy chronią nas przed wieloma chorobami. Także jak mogą chronić nas przed rakiem, tą plagą, z którą mamy w tej chwili do czynienia. Nieraz mówię, że w tej chwili w Polsce mamy końcówkę 2025 roku, grudzień. Nagrywam tę audycję pod koniec grudnia. Mamy rokrocznie w tej chwili od kilku lat ponad, prawie 200 000 zachorowań na nowotwory. 100 000 ludzi umiera w przeciągu roku. 2035-40 ma być 300 000 zachorowań na nowotwory. Z tego 150 000 ludzi będzie umierać. Jak mówią specjaliści niektórzy, to nieprawda, że to jest taka epidemia raka. Po prostu są lepsze metody diagnostyczne i dzięki którym wiemy, że ktoś umiera na raka. No trzeba mieć, nie wiem co mieć w głowie, żeby takie pleść idiotyzmy. Więc to jest jedna sprawa. I druga książka, Witaminy i minerały. Naturalny klucz do energii, zdrowia i długowieczności. Naturalne witaminy i minerały. Tak samo jak tutaj, kochani, lecznicza moc roślin, czyli naturalne środki. Absolutnie polecam te książki. Po prostu warto mieć taką encyklopedię w domu. A co zrobicie, to jest oczywiście wasza sprawa. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał po prostu mnie wesprzeć w tym, co robię, to wystarczy, że zamówicie powiedzmy książki lub ewentualnie postawicie kawę, buy coffee, więc pod audycją jest tam link. Wystarczy, że wejdziecie, wrzucicie parę danych i możecie sobie wybrać, za ile tam po prostu mi tą kawkę postawicie, albo mniej wypasioną, albo bardziej wypasioną. Kochani, jeżeli mówimy o miechunce, to wiadomo, że to jest roślina. W tej chwili wiadomo też, że Ziemię, nasz glob przyozdabia ponad 450 000 gatunków roślin. Z tego około 10 do 15% tych roślin zostały one przebadane, 10 do 15% zostały przebadane pod względem składu, oddziaływań tych farmakologicznych i tak dalej. I dalej, z tego około 20 000 roślin, więc zauważcie, 450 000 gatunków roślin, z tego załóżmy około 10% po prostu przebadano wstępnie, więc około 45 000 załóżmy, z tego 20 000 poznano bardziej dokładnie i z tego zaledwie 2000, znaczy około 20 000 znalazło się jako rośliny
po prostu w spisach jako rośliny faktycznie lecznicze, natomiast około 2000 roślin umieszczono w oficjalnych lekospisach. Zaledwie 2000. Czy miechunka się mieści w tym w lekospisach? Nie mam pojęcia. W każdym razie rośliny to jest potężna moc. To jest potężna moc, niezależnie od tego, kto co mówi, bo ciągle walka trwa między roślinożercami, a mięsożercami. Jedni mówią dieta paleo i tak dalej, jedyna, najlepsza i tak dalej. Tylko że zaraz. Czy dieta paleo to tylko polegała na tym i styl życia paleo polegał tylko na tym, że ci ludzie w paleo mieli lodówki pełne mięcha i zażerali się dzień w dzień? Nie, oni często głodowali, musieli jeść rośliny, to co znaleźli, jak raz na jakiś czas, może załóżmy, że 2 razy w tygodniu coś upolowali, a może tylko raz w tygodniu coś upolowali, to wtedy zajedali się mięsem. Mieli dużo ruchu, po prostu w pewnym sensie żyli ekologicznie. Oczywiście szybciej umierali, bo dopadały ich infekcje, wypadki podczas polowań i tak dalej, czy jakieś wojny plemienne, a więc ich życie nie było długie. Natomiast nie da się dzisiaj przenieść diety paleo jedynie z tym wycinkiem w postaci jedzenia mięsa do dzisiejszego życia. Dzisiaj mamy lodówki pełne, pytanie czego? Różnych produktów oczywiście mięsnych. W sklepach mamy lady zawalone. Jeżeli ktoś przypomni sobie, jak to było za PRL-u, czyli przed 1989 rokiem, kiedy zmienił nam się ustrój, to pamiętacie, co było. Czasami na zwyczajną kiełbasę to trzeba było po prostu polować i tak dalej, i tak dalej. No ale to mniejsza z tym. A więc nie da się przenieść wszystkich jakichś rzeczy, tak sobie w czambu w zasadzie taki wycinkowo do dzisiejszych czasów. Tym bardziej dzisiaj mamy produkty do jedzenia pełne konserwantów, barwników, polepszaczy, spulchniaczy, radionuklidów, mikronanoplastiku, pestycydów i tak dalej. Wiecie o tym doskonale, więc trudno te produkty nazywać produktami żywnościowymi. To są produkty do jedzenia przeznaczone, ale do jedzenia no, możemy jeść i papier toaletowy, nie ma żadnego problemu. Więc to jest tutaj pewien problem mentalny. Więc kochani, i dzisiaj chciałbym właśnie porozmawiać o miodunce. Przepraszam, o miechunce. Ciągle mi się myli miodunka z miechunką. Fantastyczna roślina. Myślę, że niewielu z nas akurat miało pojęcie, czy ma pojęcie o tym, że taka roślina istnieje. Miechunka peruwiańska, złota jagoda. I pytanie, co ona zawiera i dlaczego akurat dzisiaj o tym mówimy. Ja jeszcze raz powtarzam, w tej książce Lecznicza moc roślin piszę między innymi o tak zwanych bioflawonoidach, o polifenolach i tak dalej, jak niezwykłą rolę one odgrywają w funkcjonowaniu naszego organizmu. Dzisiaj akurat trafił mi w ręce też taki short na temat dotyczący leków na choroby neurodegeneracyjne i tam pani znająca się na rzeczy powiedziała, mówi, jakie leki na Alzheimera, na Parkinsona i tak dalej. To jest jedna wielka bzdura. Przecież to są leki przeznaczone do leczenia chorób, a nie ludzi, neurodegeneracyjnych, ale więc jeżeli neurodegeneracyjne, to przy okazji leczenie mózgu jako podstawowego jakby elementu układu nerwowego. I te leki nie przekraczają granicy krew-mózg kompletnie. Więc jak one mogą być, jaką skutecznością mogą się odznaczać? To jest jedna wielka bzdura i ona ma rację. Natomiast również ta pani mówiła o tym, że taką barierę, tę barierę mogą przekraczać roślinne związki w postaci tak zwanych bioflawonoidów, na przykład antocyjanów, tych zawartych w czerwonej, czarnej porzeczce, w czarnych jagodach, w aronii i tak dalej. Antocyjany potrafią przekroczyć barierę krew-mózg. I działają kapitalnie nie tylko na układ nerwowy, na układ krążenia, na wszystkie dosłownie układy. Ale powiedziała jedną rzecz charakterystyczną.
To nie jest, oznacza, że dzisiaj zaczynam jeść jagody, jak już zaczynam zapominać, gdzie są klucze, jak się odkręca gaz i tak dalej. To trzeba robić znacznie wcześniej, zadbać o nasze zdrowie. Dobrze, to tytułem takiego szerokiego wstępu. Natomiast teraz udostępniam ekran. Kochani, bo trafiłem na bardzo ciekawy oczywiście artykuł, bardzo często się nim posługuję. Uważam, że trzeba korzystać, poszerzać tą po prostu wiedzę, którą nam ktoś inny daje. To jest artykuł "Hamują rozwój raka i poprawiają krążenie. Polacy ich nie jedzą, a powinni się nimi zajadać". A, i przy okazji, od razu, że mam nadzieję, że nie zapomnę, w opisie audycji na samym początku zawrę krótki short dotyczący wypowiedzi pani Anny Zagórskiej, dietetyka, biotechnologika, też na temat miechunki peruwiańskiej. Bardzo fajny, bardzo króciutki, jakieś, nie wiem, 1,5 minuty czy do 2 minut. Kapitalna, w ogóle ciekawa wypowiedź. Ten artykuł, który za chwileczkę wam przedstawię, opracowała pani Aniela Buchańska. Artykuł z 21 czerwca 2025 roku, a więc całkiem fajna świeżynka. Owoce miechunki peruwiańskiej, zwane złotymi jagodami, nie tylko zachwycają swoim egzotycznym wyglądem, ale również mają imponujące właściwości odżywcze i zdrowotne. Wywodząca się z Ameryki Południowej roślina zyskała uznanie Inków już tysiące lat temu. Ojejku, przepraszam, no pani Anielo, no niech pani nie żartuje. Inków, ale nie było wtedy żadnych badań po prostu naukowych, medycznych, a więc jak miechunka nie została dokładnie przebadana, to nie może być stosowana. Przepraszam, ale jestem złośliwy. Wiecie, o co chodzi. A dziś uprawiana jest na całym świecie, w tym w Polsce, gdzie coraz częściej trafia na kuchenne stoły. No więc tak to wygląda, ta miechuneczka, przepiękne owoce, żółte owocki, tak jak mini małe pomidorki. Miechunka peruwiańska nie tylko fascynuje swoją nietuzinkową formą, brązowe osłonki mieszków skrywające intensywnie pomarańczowe owoce, ale również bogactwem wartości odżywczych. W 100 gramach miechunki znajduje się około 70 kilokalorii, co czyni ją niskokalorycznym, ale pełnym energii dodatkiem do codziennej diety. Owoce te są źródłem witamin takich jak A, C, tiamina, czyli witamina B1, ryboflawina, czyli witamina B2, niacyna, witamina B3, a przy okazji niacyna, czyli nikotynoamid. Nikotynoamid. Gdybyście usłyszeli taką nazwę, co jakąś nikotynę, jakieś snusy mam zażywać i tak dalej. Nie, to jest taka chemiczna nazwa. Oraz składników mineralnych, w tym wapnia, żelaza i fosforu. Jak wynika z badań, jedna porcja miechunki dostarcza 11,10 mg witaminy C, która wzmacnia odporność i wspiera procesy regeneracyjne w organizmie, wyliczają eksperci. W jej składzie znajduje się także witamina A, kluczowa dla zdrowego wzroku. Oczywiście właśnie w tych jagodach, o których ja mówiłem, jest masa witaminy A i antocyjany. Witaminy z grupy B odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Szczególnie interesujące są właściwości miechunki jako naturalnego źródła przeciwutleniaczy, czyli antyoksydantów, cząstek zwalczających wolne rodniki. Powiem tylko tyle, że każda nasza komórka w naszym organizmie, mamy ich dokładnie podobno 32 biliony, nie tryliony, zaznaczam, bo to w amerykańskiej literaturze są tryliony, u nich amerykański trylion odpowiada naszemu bilionowi. Natomiast przyjmuje się, że mamy tych komórek około 70 do 100 bilionów. Podobno dokładne wyjaśnienia, dokładne badania określiły na około 32 bilionów tych komórek. I każda z tych naszych komórek jest codziennie atakowana 10 000 razy przez wolne rodniki. Do pewnego momentu te komórki potrafią się bronić, ale czasami po prostu nie dają rady i są zaatakowane i ta komórka wówczas po prostu jest niszczona. Badania przeprowadzone w 2015 roku i opublikowane w Food Chemistry potwierdzają, że owoce tej rośliny obfitują w antyoksydanty, które przeciwdziałają szkodliwemu działaniu wolnych rodników, a tym samym wspierają ochronę komórek organizmu. Co ciekawe,
Skórka miechunki ma 3-krotnie więcej tych związków niż miąższ, zwłaszcza w dojrzałych owocach. Inne badania, takie jak, mam nadzieję, że to prawidłowo przeczytam, jak też Journal of the Arab Society for Medical Research z 2015 roku dowodzą, że roślina ta zawiera aż 34 unikatowe związki. Wśród nich wyróżniają się fenole, roślinne fenole, polifenole, które mogą hamować rozwój komórek rakowych, szczególnie w przypadku raka piersi i okrężnicy. Niemniej istotną cechą miechunki jest jej pozytywny wpływ na odporność. Zawarte w owocach polifenole działają przeciwzapalnie, a witamina C zapewnia lepszą wchłanialność żelaza oraz ochronę przed infekcjami. Dzięki tym właściwościom miechunka jest ceniona jako naturalny sposób na poprawę układu odpornościowego. Przeprowadzone badania wykazują, że regularne spożywanie miechunki może wzmacniać organizm, pomagając mu lepiej radzić sobie ze stresem, osłabieniem czy nawet chorobami układu krążenia. I co jeszcze na ten temat? I kochani, to jest po prostu wszystko. Dzisiaj audycja, jak widzicie, była troszeczkę krótsza, ale namawiam do tego, żeby po prostu zastąpić te wszelkie dziadostwa w postaci żelków dla dzieci kupowanych, takich innych historii, właśnie owocami miechunki, bo takie się pojawiły, są w Polsce. Producentami są polskie firmy, to o tym wiem. I tak jak powiedziałem, w opisie będzie link do bardzo krótkiej audycji, takiego shorta, zrealizowanego przez panią Annę Zagórską, dietetyka i biotechnologa, która w bardzo krótko, taki bardzo fajny, ciepły sposób mówi o tym, jaką wartością są dla niej po prostu owoce tej całej miechunki. To byłoby na tyle po przerwie świątecznej. Nie chcę was zanudzać za bardzo. Jeszcze raz powtarzam, zapraszam was do na moją stronę internetową www.januszdabrowski.pl. Zdecydowałem po prostu reklamować bardziej moje książki, pokazywać, co to jest, a więc witaminy, minerały, lecznicza moc roślin. Zajrzyjcie na stronę, otwórzcie sobie, znajdźcie książki, poczytajcie opisy, a nuż widelec, która z tych książek wam się po prostu bardzo spodoba. Kochani, liczę na wasz odzew, czyli subskrypcje, lajki, komentarze, chociaż króciutkie, czasami wystarczy jedno słowo i to wszystko. Życzę wam wszelkiego dobra, do następnego nagrania. Papatki, trzymajcie się.